Ta cisza i spokój w otoczeniu zieleni może Was zmylić, ale jesteśmy w centrum Krakowa. Mam na imię Klaudyna, a fanką garbusów jestem chyba od 5 roku życia. Kilka lat temu zobaczyłam w internecie zdjęcia zarośniętych trawą garbusów i bardzo mi się ten pomysł spodobał, ale zupełnie nie miałam pojęcia, jak się do niego zabrać. I wtedy z Londynu wrócił Tomek. W Londynie studiowałem projektowanie ogrodów. Zaraz po zdobyciu dyplomu wróciłem do Krakowa. Spotkałem się z Klaudyną, która wpadła na świetny pomysł pokrycia garbusa roślinnością. Pomysł wydał mi się rewelacyjny, tym bardziej, że nie robiłem wcześniej podobnych projektów. Z przyjemnością więc przystąpiłem do jego realizacji. To nie jest jakiś tam pierwszy z brzegu samochód. Ten garbus z 1963 roku był pierwszym samochodem mojego taty. Po wielu latach udało mi się odzyskać naszego garbusa, ale nie nadawał się już do renowacji. Natomiast nigdy nie pozwoliłabym go zezłomować, jest częścią mojego dzieciństwa. We were born with sun in our teeth and in our hair. When we get bored, we like to sit around and stare at the mountains, at the birds, at the ocean, at the trees. We have fun, we have fun, we have fun when we please. Poza pracą mieliśmy też ogromną ilość fanów przy tym projekcie. Zaczęliśmy w długi weekend majowy, własnoręcznie przepychając garbusa na jego ostateczne miejsce. We wake up with the sun in our eyes. It's no surprise that we get so much done, but we always, yes we always have fun. Yes we always, we always have fun. Why would you live anywhere else? Why would you live anywhere else? We've got the ocean, got the babes, got the sun, we've got the waves. This is the only place for me. So leave your coat behind. We're gonna make it to the beach on time. Z podobnymi realizacjami spotkałem się w nieco łagodniejszych strefach klimatycznych, dlatego też w naszym polskim klimacie ten projekt jest dosyć pionierski i wymagający. Wykorzystałem całą swoją wiedzę i doświadczenie w pracy z roślinami, by dobrać odpowiednią mieszankę roślin, tak aby przetrwały one wiele sezonów. Do obsadzenia naszego garbusa użyliśmy odpowiednio wyselekcjonowanej mieszanki roślin. Są to rośliny odporne na ciężkie warunki atmosferyczne, takie jak niskie temperatury, susza, duże nasłonecznienie. Do pokrycia wszystkich trudnych, pionowych powierzchni naszego garbusa wybraliśmy rojniki. Rojniki są roślinami, które bardzo łatwo się rozrastają i rozmnażają. W naszym zamyśle w przeciągu sezonu bądź dwóch cała ta powierzchnia powinna być zarośnięta. Rośliny zostały tak dobrane, by kwitły w różnych okresach, w różnym czasie. Zatem rojniki, które już przekwitły, miały wspaniałe kwiatostany. Rumian karpacki kwitł niedawno, też został już nieco przyjęty. Rozchodnik wódu w zasadzie kwitnie cały sezon wegetacyjny, więc jest bardzo ozdobny. Wiosną zakwitną białe macierzanki piaskowe, posadzone tutaj z przodu. No i oczywiście poziomki, które również mogą kwitnąć większą część sezonu wegetacyjnego. W
tym momencie zakwita gipsówka ładnymi, drobnymi, różowymi kwiatkami. Trzeba też dodać, że większość roślin tutaj użytych to rośliny zimozielone. Zatem będą cieszyły nasze oczy przez cały rok. Wyjątkiem może być kostrzewa na dachu, która przechodzi swoje cykle wegetacyjne, jednak szybko po przycięciu wczesną wiosną wraca do zielonych kolorów. Nasz zielony garbus zdążył już wpisać się w lokalny ekosystem, a możemy to poznać po ilości samosiejek wysianych tutaj, wśród nich trawy i inne rośliny zielne, ale przede wszystkim po ogromnej ilości owadów i dzikich pszczół, które przybywają tutaj, by zapylić nasze kwiaty. We were born with sun in our teeth and in our hair. When we get bored, we like to sit around and stare. Jako podróżniczka zjechałam całą Europę starym Volkswagenem kempingowym, podglądając, jak ludzie radzą sobie ze swoimi ogrodami. W Oslo ucieszyło mnie, że miasto sponsoruje zielone, kwitnące ściany, by nie tylko zdobiły cały krajobraz, ale także oczyszczały powietrze. Zatem nasz zielony garbus obok względów sentymentalnych i estetycznych jest odpowiedzią na rosnący problem smogu w Krakowie i w okolicach. To nasz mały wkład w zielone płuca Małopolski. Dach garbusa inspirowany jest moją ukochaną Islandią i tradycyjnymi dachami tamtejszych domów. By nasz garbus był widoczny również w nocy, wykorzystaliśmy odnawialne źródła energii, czyli lampy solarne. Why would you live anywhere else? Why would you live anywhere else? We've got the ocean, got the babes, got the sun, we've got the waves. This is the only place for me. Tą damę znaleźliśmy 16 lat temu we wraku garbusa. Dzięki niej powstał pomysł, by garbus był także schronieniem dla kotów, co jest realizowane już od dość dawna. We wake up with the sun in our eyes. It's no surprise that we get so much done. But we always, yes we always have fun. Yes we always have fun. Wszystkie wizyty towarzyskie naszych przyjaciół kończyły się tym, że każdy chciał nam pomagać w sadzeniu roślin. Nasz projekt złożyło się 16 dni pracy, 500 sadzonek, 12 m2 maty kokosowej, 12 m2 siatki, około 600 litrów ziemi ogrodowej około 100 metrów drutu i dużo dobrej muzyki. Walking alone, I've been making a song. I've been walking alone,
song for you about all that we've been through. I've been waiting so long, you really can't imagine how it feels to belong to someone who's right for me. Can't you see, can't you see, can't you see? I said, hey, 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 that's what I say. I said, hey, 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 don't turn away. I said, hey, 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 that's what I say. I said, hey, I'm here with you. W rok po naszych pierwszych rozmowach nasz Flower Power Blooming Volkswagen Beetle jest gotowy. A pozytywny odzew na naszego kwitnącego garbusa przerósł wszelkie nasze oczekiwania i spowodował, że zapragnęliśmy stworzyć więcej takich projektów dla ludzi, którzy chcą mieć kwitnące zielone rzeźby w swoich ogrodach.